Cześć, to znowu ja, Mariusz. A dzisiaj o nowości, którą przygotowała dla nas marka Johnny Walker i która w zasadzie w tym momencie powinna się pojawiać także na waszych sklepowych półkach. Johnny Walker Black Ruby, bo o niej mowa, to nowość w portfolio marki i dla mnie coś, czego tam faktycznie mogło brakować. No ale co to jest za whisky, jak ona pachnie, smakuje, do kogo jest skierowana i czy warto wciąż za blended whisky o mocy 40% wydać niemałe pieniądze, bym powiedział. Na te pytania spróbuję wam dzisiaj odpowiedzieć. Zaczynajmy. Johnny Walker Black Ruby to zupełna nowość w portfolio marki, która z mojego punktu widzenia nadaje nowej, słodszej, bardziej owocowej interpretacji znanej już wersji Johnny Walker Black Label. Jednak tym razem mamy do czynienia z whisky mniej dymną, bardziej owocową, no i to właśnie te jakby zabiegi mają przekonać nowych odbiorców whisky do spróbowania właśnie tej interpretacji marki, która kojarzy się raczej z portfolio i smakami ciężkimi, dymnymi, bardziej takimi, bym powiedział, dedykowanymi rodzicom tego młodego pokolenia, a nie samemu młodemu pokoleniu. Za stworzenie Black Ruby odpowiada master blenderka Emma Walker, która od 2022 roku odpowiada jakby za całe nowe portfolio Johnny Walkerów. No i to ona stworzyła chociażby interpretację Johnny Walker Blue Label Ice Chalet. Ona zestawiała 52-letniego Johnny Walkera, tworzyła Jane Walker po to, żeby pokazać rolę kobiet w świecie whisky. No i jej takim najnowszym dzieckiem jest właśnie wersja Black Ruby. Podczas jednej z ostatnich rozmów usłyszałem w zasadzie od osób starszych ode mnie ledwie o dekadę, że ich dzieciaki mówią na nich dziadersi. Dla kogoś, kto whisky nie pije na co dzień, nie jest takim raczej okazjonalnym konsumentem tego typu alkoholu, Johnny Walker właśnie może kojarzyć się z taką dziaderską whisky. Stąd też moim zdaniem nie bez powodu taki twist i zmiana wizerunkowa, jaką możecie zobaczyć chociażby na samej butelce. O tej butelce za chwilę, ale spójrzcie na to. Mamy zdecydowanie bardziej żywe, ciekawsze, intensywniejsze kolory, które moim zdaniem też łatwiej czy w bardziej nowoczesny sposób można pokazać. Mamy pójście w zdecydowanie słodsze nuty. To zresztą nie tylko dzieje się w świecie alkoholu, ale na wielu innych przestrzeniach można, czy ja obserwuję, że jednak ta słodycz próbuje wkradać się w taki mainstream, o ile już się nie wkradła. No i też to, co jest na butelce i do czego został stworzony Black Ruby, to przede wszystkim koktajle i mieszanie. To jest w ogóle bardzo ciekawa zmiana, której do tej pory ja osobiście nie widziałem, no oczywiście poza Johnny Walkerem Blonde, czyli mamy whisky blended, stworzoną, czy jakby dedykowaną do picia solo, no bo ta słodycz ma właśnie ułatwić to tym osobom, które nie są fanami dymu charakterystycznego dla Johnny Walkera, ale z drugiej strony mamy whisky, która została zaprojektowana pod koktajle i która ma też właśnie w tych koktajlach podkreślać ten charakter Johnny Walkera. Przyjrzyjmy się teraz samej butelce i zobaczmy, czego możemy się z niej dowiedzieć. I jedną z takich pierwszych charakterystycznych moim zdaniem rzeczy jest wykorzystanie właśnie tej rubinowej barwy. Czarna butelka, rubinowa etykieta i końcówka korka sprawia, że plus oczywiście mnóstwo takiego nowoczesnego designu sprawia, że ta whisky wygląda naprawdę dobrze. Moim zdaniem wyróżnia się na półce. No i chyba też to, co jest istotne, to, że kreuje czy buduje obraz tej whisky jako taki dostępny luksus. Dostępny, bo wciąż cenowo jest to whisky tańsza niż przeciętny single malt, ale ta właśnie czerń połączona z rubinowym kolorem ma stworzyć takie wrażenie dostępnego luksusu, czegoś, co faktycznie przynosząc na imprezę nie będziemy się wstydzić.
Mamy herb, że whisky ta jest dostarczana na tron królewski. Bardzo ładne takie zdobienia samej etykiety. Ręcznie John Walker Sons napis. No i oczywiście informacje, że jest to blended Scotch whisky, czyli mamy tutaj do czynienia z whisky mieszaną. Poniżej kroczący Johnny Walker, no i moc 40%. Na bokach tej butelki z jednej strony mamy krótkie noty smakowe oraz informacje o tym, w jakich beczkach ta whisky leżała, a mamy tutaj całe mnóstwo beczek, no bo mamy i Pedro Jimenez, i Sherry Oloroso, mamy beczki po winie, czyli te 3 beczki mają nadać takich owocowych, winnych jakby zapachów i smaków, no oraz mamy beczkę po bourbonie, która jakby pewnie spaja to wszystko, nadaje trochę więcej słodyczy, trochę więcej wanilii i tą taką nowość z mojego punktu widzenia, czyli właśnie informację, że whisky ta nadaje się także do koktajli. Czyli ja bym patrzę na to w taki sposób, że dobra, to jakby droga whisky nie nadaje się do koktajli, czy przynajmniej do tej pory mam wrażenie, tak jak nawet z wami rozmawiam, że był kreowany taki obraz, że whisky do koktajli, zwłaszcza droga whisky do koktajli się nie nadaje. Tutaj mamy jakby złamanie tego paradygmatu. Po drugiej stronie butelki mamy informację, że jest to właśnie gładka blended Scotch whisky z takimi nutami owocowymi, krótki profil smakowy i podpis pani Emmy Walker. Na tyle etykieta z informacją, kto jest dystrybutorem, no i to, że 30 ml tej whisky ma aż 66 kilokalorii. No dobra, to tyle o samej butelce. Sprawdźmy więc, jak ta whisky pachnie i smakuje. Ja już wczoraj miałem okazję trochę jej spróbować, no ale zobaczymy, jak ona będzie się prezentowała dzisiaj. W zestawieniu, aby sobie porównać, mam też Johnny Walkera Black. Oczywiście chodzi mi o Johnny Walkera Double Black, który w zasadzie jest w tej samej cenie, a przynajmniej ja go kupiłem w tej samej cenie co Black Ruby, więc sobie zestawię obie te whisky, aby zobaczyć, czy i jaka różnica między nimi występuje. Ta dymność, ściemistość tutaj występuje i jest taka charakterystyczna, ale jest też mnóstwo słodyczy pochodzących właśnie z tych beczek po winie. Dużo takich dla mnie rozgotowanych, pestkowych owoców, słodkich rodzynek, słodkich fig, takich bym powiedział nawet suszonych, które wrzucimy na chwilę do herbaty, aby wzięły i dostały trochę więcej wody. Skórki z cytryny, czy w ogóle takiej cytrusowości. Ale to, co mnie zaskakuje, to to, że w zapachu, jak za te pieniądze, mamy całkiem przyjemną whisky. W smaku znowu dymność jest, ta ziemistość też, ale zdecydowanie jest to whisky słodsza. Zwłaszcza jeśli pamiętam taką charakterystykę klasycznego Black Label. Jest to whisky owocowa, taka, która faktycznie tą cytrusowość, czy tą słodycz pochodzącą właśnie z suszonych owoców tutaj ma. I oczywiście poza tym, że jest płaska, że ten posmak nie jest wcale jakiś taki długi, zapamiętywalny, to mamy tutaj, przynajmniej ja to tak postrzegam, jako faktycznie coś zupełnie innego z portfolio dotychczas znanego mi Johnny Walkera. No dobra, a jak zestawimy sobie Ruby z Double Blackiem, to co będziemy mieli? No to, no to Double Black jest cięższy, bardziej intensywny, ten torfowy dym, czy ta ziemistość tutaj
uderza w nos na samym początku. Jest na pewno bardziej wytrawny. Tak, tutaj w Ruby mamy dużo więcej słodyczy. Ta jest bardziej wytrawna. Ja bym powiedział, że nawet jakieś takie nuty medyczne, jodynowe można by było, znaczy ja tutaj jestem w stanie wychwycić. Takie nuty, czy taką popiołowość ogniska, która gdzieś jakby dopiero później ujawnia słodycz i takie nuty zdecydowanie bardziej waniliowe czy toffee. W smaku na języku popiół, dym, mało słodyczy, zdecydowanie bardziej intensywna, zdecydowanie bardziej, bym powiedział, taka charakterystyczna, klasyczna, jeśli chodzi o Johnny Walkera, z niewielką ilością słodyczy, cytrusowości, czy właśnie takich fig, czy rodzynek, dużo nut właśnie dymnych, może delikatna skóra, może trochę więcej gorzkiej czekolady, ale jest to coś zupełnie innego, zwłaszcza jeśli zestawimy sobie to ze słodką Ruby. Podsumowując, nowy Johnny Walker Black Ruby to coś zupełnie nowego w portfolio samej marki. Taka, bym powiedział, odpowiedź na zmieniające się trendy, na zupełnie nowe podejście do konsumenta, którego chce się zaprosić do świata whisky, podana w takim, bym powiedział, bardzo eleganckim wydaniu, zachęcająca do lania whisky, która kosztuje 140 zł, czyli w zasadzie za cenę Black Ruby można kupić sobie Double Blacka, ale wciąż nie kupimy dobrego single malta, czyli mamy do czynienia z whisky, która jest przeznaczona do koktajli, kosztuje 140 zł. Odchodzimy więc od lania czerwonego jasia do drineczków, a wchodzimy w zupełnie nowy etap lania whisky za 140 zł, która ma dać więcej owocowości, więcej cytrusowości i takiego trochę nowego sznytu, nowoczesnego podejścia do konsumpcji alkoholu. Czy przyjmie się to i czy konsument w ogóle zrozumie cały ten ruch? To pytanie do Was. No bo jeśli oglądacie to wideo, no to prawdopodobnie jesteście ciekawi tego nowego wydania. Dajcie więc znać, co myślicie o tego typu ruchach. Czy droga whisky lana w koktajle to jest coś, co jest przez Was zrozumiałe, akceptowalne i czy sami tak robicie? Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć. Jeśli podobało Wam się to wideo, będę Wam wdzięczny za łapkę w górę, za zostawienie komentarza. Zresztą w ogóle zachęcam Was do dyskusji pod tym filmem, bo chętnie poznam Wasz punkt widzenia i jakby tą zmianę w tradycyjnym portfolio Johnny Walkera. No i statystyki YouTube'a pokazują mi też, że większość osób, które ogląda moje filmy, nie jest subskrybentem. Jeśli więc nie jesteś subskrybentem, a to, o czym Ci opowiedziałem przez ostatnie kilkanaście minut, było dla Ciebie ciekawe, daj suba, no i widzimy się dzięki temu w kolejnych filmach. Do zobaczenia.